Partnerem dzisiejszego filmu jest sklep internetowy Alto, posiadający w swojej ofercie takie oto wielozadaniowe roboty kuchenne firmy Kenwood. I właśnie dzisiaj jeden z tejże robociej familii będzie pokazany w akcji. Kiedy przywołuję swoje najwcześniejsze świąteczne reminiscencje, no więc reminiscencje z dzieciństwa, to w nozdrzach mam przede wszystkim zapach, dzisiaj bym go określił jako rozmarynu, ale kiedyś to był po prostu zapach terpentyny, zapach pasty do podłóg. W uszach mam dźwięk dzwoneczka, bowiem w Krakowie prezentów pod choinkę nie przynosi gwiazdor, nie przynosi święty Mikołaj, bowiem święty Mikołaj przynosi prezenty wcześniej na świętego Mikołaja. Prezenty przynosi aniołek, no więc wypraszano dzieci do jednego pokoju, a potem na dźwięk dzwoneczka mogliśmy wejść do pokoju z choinką i zobaczyć, co też pod nią jest. A było to wszystko tutaj. Spójrzcie na ten piękny budynek projektu Adolfa Szyszko-Bohusza z lat 20. Te okna narożne na parterze zajmowaliśmy właśnie my. Ta ulica to jest ulica Dietla. W czasach mojego dzieciństwa tutaj były planty, bo jeszcze wcześniej tędy płynęło starorzecze Wisły i Józef Dietl, ów genialny prezydent miasta, syn Austriaka i Polki, który nie tylko wprowadził do szkół w Galicji język polski i ukraiński w miejsce niemieckiego, ale i zrobił tyle dobrego dla Krakowa, właśnie osuszył to miejsce. Tam pod spodem nadal płynie starorzecze Wisła, ale on tutaj wytyczył planty. Potem w latach 70. poprowadzono tędy linię tramwajową. Zresztą ulica Dietla, która ciągnie się tam aż do Wisły, jest trochę niedoceniana, no bowiem nie jest tak odnowiona, nie jest tak wypasiona, ale to jest założenie wiedeńskiego ringu. Gdybyśmy poszli tam prosto, doszlibyśmy do Wisły, a potem bulwarami wiślanymi moglibyśmy dojść aż pod Wawel i do plant. Tych plant właściwych, które zresztą Kraków, jak i wiele innych rzeczy również Dietlowi zawdzięcza. Nie tylko Kraków, cała Polska, no Dietl, ojciec balneologii. Człowiek, który wymyślił, żeby w salach szpitalnych kłaść ludzi chorych na jedne choroby zakaźne, żeby się nawzajem tymi chorobami nie zakażali. Jeśli myślę o zapachach, które miałem w dzieciństwie, nie tylko z okazji świąt, ale w ogóle niemal przez cały czas, to muszę jeszcze wspomnieć o zapachu benzyny. Tutaj, na tym skwerku, gdzie teraz jest przystanek i stoją samochody, była stacja benzynowa, a okno od mojego pokoju było na parterze, właśnie wychodzące wprost na benzynową stację. No więc sami rozumiecie, że opary benzyny to jest dla mnie cudowny, ożywczy powiew. Wystarczyło przejść przez jedno przejście dla pieszych, więc rodzice dość szybko pozwolili mi na takowe samodzielne eskapady, by dostać się do krainy absolutnej dziecięcej szczęśliwości. Mianowicie tutaj mieścił się sklepik o nazwie Józefówka. Sklepik niezwykły, całkowicie z zachowanym wyposażeniem z czasów nieboszczki Austrii, czyli drewniane, robione na miarę szuflady, klosze, a pod nimi cuksy i landrynki, guma do rzucia o kształcie papierosów, czekoladki wyglądające jak złote dolarówki, rurki z kremem, mnóstwo innych cudownych rzeczy. No i data, pierwsza tak naprawdę data, która wryła mi się w pamięć, ona była kiedyś na tym wiadukcie, w tych okrągłych rozetach, data 1863. Nie chodziło jednak o powstanie styczniowe, lecz o moment wystawienia tego austriackiego kolejowego wiaduktu, który kiedyś szedł nad starorzeczem Wisły.
To jest granica. Granica między dwoma krakowskimi dzielnicami. Tutaj jeszcze Stare Miasto, a tam już niegdysiejsze robotnicze Grzegórzki. Moje pierwsze monumentalne wspomnienia zakupowe wiążą się z tym miejscem. Miejska hala targowa, którą zaczęto wznosić jeszcze w czasach dwudziestolecia, pod koniec, ale została otwarta do użytku już w czasach niemieckiej okupacji, w czasach Hansa Franka i generalnego gubernatorstwa. Tam w tej chwili jest supermarket, ale kiedyś, jeszcze w czasach mojego dzieciństwa, to była hala targowa po prostu, więc pamiętam wielkie akwaria z rybami, stragany. No taka hala jak do dzisiaj mamy, nie wiem, w Hiszpanii, na Węgrzech, miejska wielka hala targowa. Obok zresztą plac targowy, jeden z kilku krakowskich, jeden z najważniejszych. A tam widać lodowisko Krakowi. Mama prowadziła mnie tam do szkółki łyżwiarskiej i tam właśnie piruety odstawiałem. A teraz już do domu i bez piruetów postaram się coś świątecznego Wam przygotować. Nie mam dzisiaj zamiaru rozstrzygać sporu, który tak naprawdę w ogóle nie jest sporem, a jedynie różnorodnością. Mianowicie sporu, w cudzysłowie, pomiędzy wyższością zupy grzybowej wigilijnej nad barszczem. Otóż nie jest jedno lepsze, a drugie gorsze. To są rzeczy równorzędnie pyszne, a to, jaka akurat zupa się pojawia na danym stole, zależy od tradycji rodzinnej. I nie mówcie tym, którzy nie jedzą barszczu, że po prostu nie wiedzą, o co chodzi, a tym, którzy nie jedzą grzybowej, że się kompletnie nie znają. Niech będą błogosławieni i zwolennicy grzybowej, i zwolennicy barszczu, zwłaszcza w tak piękny czas. Natomiast u mnie w domu był zawsze barszcz, no więc w Wigilię musi być barszcz. Ostatnio w ogóle mamy domową jazdę na barszcz. Zobaczcie, co tutaj stoi na oknie. No po prostu robimy buraczany zakwas, gdyż namiętnie go wypijamy. Nie tylko chodzi o sam barszcz, ale i o buraczany zakwas. Widocznie organizm domaga się tego, co w burakach drzemie, a w burakach drzemie wielka siła. Barszcz wigilijny, tym się różni od barszczu niewigilijnego, że jest postny. No i pokażę Wam, jak zrobić barszcz wigilijny i jak zrobić do niego grzybowe pierożki. Zacznijmy od barszczu, rzecz jasna. Skoro barszcz, to buraki. Buraki, które muszą być wiadomego pochodzenia. Najlepiej, jakby to były buraki bio. Ja kupuję od jednego pana na targu, który ma swoje własne, takie podłużne. Doskonała odmiana, pyszna, bardzo słodka. I teraz trzeba te buraki obrać ze skóry i pokroić w plastry i mieć przygotowany słój. I na razie tyle. Na swoim kanale YouTube'owym ogłosiłem ankietę, gdzie pytałem się Was, jakie przepisy świąteczne chcielibyście w wersji filmowej zobaczyć. No i barszcz, domowy barszcz, razem z pierożkami z kruchego ciasta, pierożkami z farszem grzybowym, bezapelacyjnie wygrały. No więc po pierwsze dziękuję Wam za jakże żywiołową i spontaniczną reakcję na wspomnianą ankietę. No i tym samym spełniam Waszą prośbę, ale sprawiam też i sobie przyjemność, gdyż powiadam Wam, taki domowo ukiszony barszcz to jest jedna z najgenialniejszych zup. Na razie wypełniamy słoik burakami mniej więcej do wysokości jego 3/4. Taką buraczaną warstwę przekładamy co jakiś czas ząbkami czosnku, przeciętymi na pół. Ja z nich wyjmuję te zielone środki. One już chcą rosnąć, więc mają w środku przekwitnięte fragmenty, takie pęki. I ja to wybieram i po prostu tak układam to i znów buraki. Czy taka ankieta
jest reprezentatywna. Mówię teraz o ankiecie, w której wyście wzięli udział. No jest najbardziej reprezentatywna ze wszystkich, bo była to wasza ankieta. No ale garść faktów. W głosowaniu na temat świątecznych potraw wzięło udział 30 000 ludzi. 30 000, a ankieta CBOS-u, czy też jakiegokolwiek innego gremium, innej instytucji, która bada na przykład popularność rządu, bądź też jego niepopularność, to jest z reguły próba na 1000 osób, a tutaj 30 000 ludzi i 50% z nich domagało się wigilijnego barszczu. Więc nikt nigdy nie zbadał tak głęboko preferencji jakichkolwiek naszego narodu. Barszcz, barszcz, barszcz i jeszcze raz barszcz. Buraki, czosnek w słoiku. Teraz przyprawy. No jakie? No jakże jakie? Do barszczu musi być ziele angielskie, musi być liść laurowy, a w zasadzie liście, no i ziarna czarnego pieprzu. Jeszcze sól, ale sól jest w wodzie. Mam tutaj bowiem osoloną, przygotowaną, przestudzoną wodę. I teraz trzeba to zalać. Ona nie jest całkiem zimna, ale nie jest też wrząca. I mniej więcej 5 dni, no mówię mniej, bo 4 czasami już jest dobrze, ale jak będzie i tydzień, to się nic nie stanie. Po prostu zamykamy i ja to w tym wypadku odkładam na okno. To tutaj sobie czeka na swoją kolej. Co jakiś czas to otwieram, nie po to, żeby to miało jakąś specjalne znaczenie. Ja to po prostu co jakiś czas otwieram, bo to pięknie pachnie, tak. To już pachnie idealnie ukiszonym barszczem. Ale to jest tylko jakby kondensat, to jest tylko smakowy element najważniejszy, bo bez tego nie byłoby barszczu, ale nie jedyny. Trzeba jeszcze zrobić 2 wywary. Grzyby. Prawdziwki albo też podgrzybki, które zalałem już wrzątkiem i one za chwilę będą się musiały gotować. Tak samo wywar jarzynowy. Na razie to jeszcze są same jarzyny korzeniowe, marchewka, pietruszka, seler, no i por, pietruszka pod postacią natki. Tutaj nie ma kapusty. To jest ważne. Kupujemy jarzynę jak do rosołu, ale kapustę wyjmujemy. No i teraz w tym wypadku również ziele angielskie, również pieprz i również liść laurowy. Dolewamy wody, jedno i drugie stawiamy na ogniu. Niech się niespiesznie gotuje. Oczywiście oba wywary, no w tym wypadku dopiero kandydaci na wywary, trzeba lekko posolić. Dostałem od Alto do testowania taki oto robot Kenwooda, niezwykle zaawansowany technicznie. Prawdopodobnie jego płyta główna jest znacznie bardziej wyrafinowana niż moja płyta główna, no ale chyba sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że tutaj człowieczeństwo jednak jeszcze jest w stanie technikę okiełznąć. No na razie wszystko jest ok. To jest specjalny hak do wyrabiania ciasta, gdyż będziemy za chwilę wyrabiać ciasto kruche. Normalnie do barszczu je się w Wigilię uszka, ale można też z bardzo podobnym farszem zrobić pierożki na bazie kruchego ciasta. O nich właśnie będzie mowa. Co ten robot ma, czego większość innych nie posiada? Ano ma wagę, tak.
wagę, w dodatku, która obejmuje umysłowo niejako dwie strefy metryczne, bo są tu gramy, ale mogą też być funty. Wytarowałem teraz to, mimo że miska waży, mam 0 i muszę w środku umieścić 200 gramów pszennej mąki. Ile to może być? Maszyna zaraz pokaże. 200 gramów pszennej mąki to 10 kopiatych i odrobinka. 10 kopiatych łyżek i odrobinka. Czuwaj, melduję. Zobaczcie, jak jestem precyzyjny. Teraz już nie trzeba niczego odważać, no bo pozostałe składniki można dodać nieco na oko. No więc masło. Masło miękkie. Tego masła ma być 120 gramów. Dzisiejsze kostki liczą sobie gramów 200 w większości. Niektóre mają jeszcze tylko dawną miarę 250. Zatem tu by było 100, a tu będzie 120. Tak myślę. Jak tego masła dodamy ciut więcej, to się nic nie stanie. Miękkie masło. Łyżka, mniej więcej łyżka gęstej, kwaśnej śmietany. Bardzo proszę. Trochę soli i 2 żółtka. To zaraz wszystko w komplecie się w środku znajdzie. Białka zostawiam, nie dlatego, żebym robił biszkopt, ale będę potrzebował lepiszcze, będę potrzebował spoiwo potem podczas zarabiania pierożków, więc białko się idealnie przyda. Pamiętajcie, że tej soli musi być tyle, ile do ciasta słonego. To nie jest sól traktowana jako kontrapunkcik smakowy, bo sól dodaje się również do słodkich ciast. To jest ciasto słone. No i co teraz? No teraz po prostu zaczynamy wyrabiać ciasto. Sytuacja wygląda, zdaje się, doskonale. Jak się nie ma robota, no to trzeba takie ciasto zagniatać na desce albo na stolnicy. Ale na czym polega dobroć ciasta kruchego? Ono nie może być zbyt ciepłe, a dłonie, no w każdym razie dłonie człowieka żywego emitują ciepło. Więc jeśli można to zrobić przy pomocy takiego zimnego, metalowego haka, no to tym lepiej. Zobaczcie, na dnie tego nie zostało w zasadzie nic. To świadczy o tym, że ciasto jest idealne. Tak czy inaczej, trzeba uformować je w kulę, włożyć w kawałek plastikowej folii, tęże folię zawinąć i odstawić na minimum godzinę do lodówki. Grzyby są miękkie, a wywarowi jarzynowemu 40 minut w zupełności wystarczy. No więc tak, to na razie odkładamy. Jarzyny, jak nie są potwornie rozgotowane, można użyć do zrobienia waszej, bo nie mojej, ulubionej sałatki jarzynowej. No więc no może ktoś u mnie w domu ją zje. Ja ensalada rusa nie kocham. Już wam o tym wiele razy mówiłem. No ale zajmuję się teraz szczęśliwie robieniem czegoś innego. Trzeba się dość pieczołowicie obejść teraz z tymi grzybami. No bo tak, wywar wiadomo, pójdzie do barszczu. Natomiast grzyby jako takie będą częścią farszu do pierożków. Więc trzeba je najpierw wyłowić, same grzyby, ponieważ ten wywar trzeba będzie przecedzić. Nie z grzybów, tylko z piasku, który z tych grzybów mógł opaść. Zatem to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ grzyby rosną w lesie, a w lesie jest piasek, ziemia, darń. No darni tutaj nie ma, ale piasek i ziemia mogą być z pewnością. Zresztą słychać, słyszycie jak zgrzypi, to nie chodzi tylko o ocieraniu metalu o metal. Chodzi o to, że tam są te drobinki. No więc co? Więc trzeba mieć sitko. Idealne sitko. To jest takie fizelinowe,
najdrobniejsze z drobnych i teraz przecedzamy to tak, żeby ewentualny piasek został. On na tym zostanie. Grzyby trzeba albo przesiekać, albo zemleć. Ja zmielę, ponieważ ten mikser ma również przystawkę służącą właśnie temu celowi. Więc zaraz to zrobię, tylko najpierw zamontujmy to właśnie w ten sposób. I teraz przepis oryginalny, który znalazłem, zresztą wykorzystywany w mojej rodzinie od wielu lat. Pamiętam to z dzieciństwa. Niekoniecznie na Wigilię, również podczas uroczystości rodzinnych. Barszcz w filiżance i takie pierożki z francuskiego ciasta z farszem grzybowym. I w tymże przepisie były same grzyby. Ja ten przepis nieco zmodyfikowałem. Otóż lepsze to jest w całości, kiedy dodamy do tego nieco kiszonej kapusty. Po pierwsze, jeśli chodzi o konsystencję. Po drugie, jeśli chodzi o ten kwaśny kontrapunkt smakowy. Poza tym grzyby z kiszoną kapustą doskonale się razem łączą. Tylko nie można przegiąć. Nie może być za dużo kapusty. Ona jest tutaj pod postacią jednej sporej garści. Ja dodam ją prawie w całości, bo już tyle pożrę natychmiast, bez marchewki. Harsznica, trzecie pole od lewej przy głównej drodze w stronę domu sołtysa. Rozpoznaję terroir bezbłędnie. Mielimy. Tu jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy to nie jest buława marszałkowska, to jest rzecz taka jak w każdej maszynce, ale nie chodzi o to, że to jest brazylijski wyrób i nie służy to do samby ani bossanowy. Tu w środku mamy jeszcze cały szereg różnych elementów, których przeznaczenia nie zdążyłem poznać. Muszę przeczytać dokładnie instrukcję. To jest pewnie do jakiejś nakładki do wyciskania ciasteczek. Nie wiem, okaże się. Na razie uruchamiamy. Maszyna wypluła przed chwilą z siebie drobniutko zmieloną kapustę i drobniutko zmielone grzyby, a ja wypluwam niemal z siebie bardzo drobno posiekaną cebulę. To robię ręcznie. I teraz dużo masła, ale mimo wszystko tu jest go nieco za dużo, powiedzmy 3/4 z tego. I na tym maśle najpierw lekko rumienimy cebulę. Drobniutko posiekaną. Pamiętajcie, że rzeczy muszą do siebie pasować konsystencją, więc skoro mamy właśnie w ten sposób zmielone grzyby razem z kapustą, to nie może być w grubych kawałach przerażająco. Drobno posiekane. Gotowanie i jedzenie działa na wszystkie zmysły, więc również na zmysł słuchu. Ten dźwięk skwierczącej na maśle cebuli. I zapach, ale teraz skupmy się na dźwięku. To jest dźwięk po prostu absolutnie genialny. To jest dźwięk, którego nie wymyśliłby sam maler. Cebula się rumieni i o to chodzi. Więc teraz trzeba ten proces przerwać, żeby się nie spaliła. Dodajemy kapustę z grzybami. To ma w sobie trochę płynu, bo grzyby były moczone, kapusta też była przecież z zalewy. Teraz można zmniejszyć ogień i dusić to 5-8 minut na niewielkim ogniu, doprawiając jeszcze nieco solą, ale dość obficie, świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Zanim wyjmę ciasto z lodówki, bo ono musi być na zimno rozwałkowywane, to tutaj przygotuję sobie plac, czyli zlewam wszystkie wywary. Résumé, to wiadomo, buraczany zakwas. A tutaj wywar jarzynowy,
Tutaj wywar grzybowy, w zasadzie już bez sitka, bo jest przecedzony. Piasek został całkowicie usunięty. Dobra, i teraz to sobie zostawmy na hipotetyczną sałatkę jarzynową i przelewamy to. Nasza przyjaciółka Mireczka dodaje do tak samo przygotowywanego zakwasu jabłka. Szarą renetę mianowicie, pokrojoną w kawałki. Ja nigdy tak nie robiłem, ale jej wywar wiele razy próbowałem i to jest doskonałe. W zasadzie powinienem też tak kiedyś spróbować. Wrzucam wam. Szara reneta dodana do kiszenia buraków daje cudowne rezultaty. No i teraz już mam miejsce, żeby zająć się ciastem. Ciasto zimne, niemal tak jak ziemia Franciszka Józefa. Teraz blat albo stolnica. Trzeba nieco podsypać mąką. Tę mąkę rozprowadzić. Ciasto podzielić na przykład na 2 kawałki. Ono się nie będzie lepić. Pamiętajcie, ma w sobie dużo tłuszczu. To jest ciasto kruche i teraz rozwałkowujemy je. Ono jak najmniej ciepła powinno dostać. Wałek też jest lodowaty. Wałek jest marmurowy, kamienny. I robimy takie ciasto, z którego da się wyciąć pierożki. Mówię o grubości teraz. Teraz potrzebny jest kieliszek do wina, tym razem wyjątkowo pusty. I teraz mniej więcej, znaczy nie mniej więcej, dokładnie takie wykrajamy kółka, jaką średnicę ma kieliszek. Dajemy na środek farsz. Pamiętacie, że zostały nam białka, więc mamy białka, mamy też pędzelek, w tym wypadku taki archaiczny, madziarski, z gęsich albo też kaczych piór, ale może być zwykły kuchenny pędzelek i ważne jest, by te brzegi posmarować białkiem. Ja próbowałem wiele razy robić takie pierożki. Pierwsza próba nie udała się w tym sensie, że one się rozkleiły. Nie były zlepione brzegi białkiem. A teraz już to robię i teraz po prostu najpierw zamykamy w ten sposób, zwyczajnie zlepiamy, a teraz robimy jeszcze jedną rzecz. O, tak, zobaczcie. Tak do środka jakby sklejamy. Takie robimy podwójne lepienie. I gotowy pierożek, każdy, układamy na blaszę. W tym wypadku blacha nie musi być posmarowana, pamiętajcie, kruche ciasto, w środku bardzo dużo tłuszczu. I tak pierożek po pierożku. Wypełniły dokładnie całą blachę, zostało trochę ciasta, farsz się skończył, więc co zrobiłem? No zrobiłem takie mini słone, wytrawne ciasteczka z kminkiem na wierzchu i z grubą solą. Ile to trzeba piec? 20 minut, pół godziny w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Вот что. Pierożki wyglądają ekstatycznie i lśnią niczym Koh-i-Noor. Pod sam koniec posmarowałem je jeszcze rozkłóconym żółtkiem, by tego glancu im nadać. Barszczu nie wolno zagotować, wtedy straci kolor. Trzeba go tylko podgrzać. Za tym przepisem łączonym, czyli owym barszczem świątecznym, postnym i tymi pierożkami głosowało 15 000 z Was. 15 000 ludzi chciało się dowiedzieć, jak to zrobić. No i teraz już wiecie. A niezależnie od tego, czy będziecie jedli takowy barszcz z takimi pierożkami, grzybową, czy też cokolwiek innego w ten wigilijny wieczór, to pamiętajcie, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Ważne, żebyśmy się wszyscy miłowali. Jakby sami anieli zesłali ten przepis. Cudowne.